Muzeum Zamkowe w Kwidzynie posiada bogate zbiory etnograficzne i przyrodnicze. Stała wystawa etnograficzna ulokowana jest w ganku łączącym zachodnie skrzydło zamku z Gdańskiem. Wystawa prezentuje sztukę i kulturę materialną Dolnego Powiśla. Eksponaty w znacznej swej części pochodzą z przejętego po wojnie niemieckiego Heimatmuseum Westpreußen. Niektóre przedmioty nabyto od osadników, którzy tu przybywali z Kresów Wschodnich. Na początku widzimy narzędzia rolnicze oraz szafy z ceramiką. Skrzynia posagowa zdobiona kwiatami. Kołowrotki i gręplarka do czesania wełny. Piękne wyroby kowalstwa artystycznego. Kolejne skrzynie posagowe. Dawne wyposażenie kuchni. Śrutownik do rozdrabniania kukurydzy i zboża. Zgromadzono tu sporą kolekcję wyrobów garncarskich. Dwa ciekawe łóżeczka dziecięce o regulowanej długości. Rozsuwano je w miarę wzrostu dziecka. Prezentowany tu fragment łodzi może pochodzić z czasów krzyżackich. Te topory służyły do wyrąbywania lodu. Lód umieszczony w piwnicy, przesypany trocinami, służył latem jako coś w rodzaju współczesnej lodówki. Przy samym Gdańsku umieszczono dawny sprzęt do połowu ryb. Znajdujemy się w wieży sanitarnej o wysokości około 40 metrów, zwanej Gdańskiem. Główny poziom użytkowy wieży zajmuje pomieszczenie z ceglaną posadzką i gotyckim sklepieniem krzyżowo-żebrowym. W posadzce znajduje się kwadratowy otwór służący do wyrzucania nieczystości, które zabierał przepływający strumień. W przeszłości nad otworem była umieszczona kabina. Wieża była ostatnim punktem oporu obrońców zamku. Narzędzia ciesielskie, stolarskie i wyroby z drewna. Wykuty w żelazie święty Jerzy walczący ze smokiem, początek XX wieku. Dębowy portal i drzwi z początków XVII wieku. Oryginalna wywieszka cechu ślusarzy z XVIII wieku. Na pierwszym piętrze udostępniono do zwiedzania refektarz. Tu znajdowała się zimowa jadalnia członków kapituły. Salę nakrywa gotyckie sklepienie gwiaździste
oparte na ośmiobocznej centralnej kolumnie. W refektarzu umieszczono ekspozycję malarstwa i rzemiosła artystycznego. Portret mężczyzny z czaszką nieznanego autora z połowy XVII wieku. Bogatą ekspozycję przyrodniczą na drugim piętrze, zatytułowaną Przyroda skarbem narodu, otwiera gablota na korytarzu, w której umieszczono ponad 100 ptasich jaj oraz budki lęgrowe o różnych kształtach. Ekspozycja obejmuje zwierzęta z Polski Północnej, a także dla nas egzotyczne, jak krokodyl czy bizon. To jest makieta rzeki Liwy przypływającej przez Kwidzyn. W lesie nad wodą żyje wiele gatunków zwierząt, m.in. gągoł, kaczka krzyżówka, bocian czarny, remis, gil, myszołów, wydra oraz różne płazy, a w wodzie szereg gatunków ryb i skorupiaków. Łatwy do rozpoznania jest gil z czerwonym podbrzuszem. Środowisko bagienne to królestwo czapli siwej, żurawia, sowy błotnej, bobra, słonki, bąka, kokoszki wodnej, żółwia błotnego. Swoje miejsce do życia znalazły tu cyranki i cyraneczki, łyski, różne żaby i małże. Każdy z prezentowanych tu okazów ma numerek, dzięki któremu możemy przeczytać na planszy, że 16 to cyraneczka, 17 cyranka, a 12 podszos. W kolejnym pomieszczeniu prezentowane są ptaki wodne. Zobaczymy tu m.in. łabędzia niemego, różne gatunki mew, czajkę, rybitwę, traczanurogęś, siewkę, perkozy, płaskonosa, biegusa, kormorana, gęś zbożową i białoczelną, błotniaka stawowego i inne. Na swoje ofiary czyha kania i rybołów. Można by powiedzieć żartem, że batalionów jest cały batalion. Większość jest w szacie godowej. Kormoran w pozie suszącej skrzydła. Nocą w lesie również toczy się intensywne życie. Buchtują dziki, polują wilki, rysie i sowy leśne, żerują sarny, jelenie i małe popielice, latają nocne motyle i nietoperze. Ten sam las inaczej wygląda w dzień. Możemy się natknąć na borsuka, dziki, sarny i jelenie. Na drzewach zobaczymy dzięcioły, sójkę, ziębę, gołębia grzywacza, pełzacza leśnego, kruka, krogulca. W poszyciu leśnym uwijają się jaszczurki, zwinki, pełzają żmije zygzakowate. W jamie ukryły się lisy. Puszczyk, krętogłów, pełzacz leśny, sikorka bogatka, kraska, kowalik, dudek, dzięcioły zielony, duży, średni, czarny i zielonosiwy to mieszkańcy dziupli. Liczne gatunki zwierząt towarzyszą człowiekowi i żyją w pobliżu ludzkich siedzib. Jest wśród nich m.in. bażant, kuna, jeż, jaskółka dymówka, bocian biały czy gołąb cukrówka.
Muzeum zgromadziło dużą kolekcję owadów, w tym motyli dziennych i nocnych. W jeziorku śródpolnym żyją żaby, traszki, ważki, ropuchy oraz owady wodne. Zwierzęta pod ścisłą ochroną, drop i niedźwiedź brunatny. Ryś euroazjatycki, który od 1994 roku jest w Polsce objęty ścisłą ochroną gatunkową. W dziale paleontologii mamy plansze ze zwierzętami wymarłymi. Prezentowane są tu również żuchwa i żebra wieloryba grenlandzkiego. Gość z Ameryki Północnej – bizon. Czaszka wymarłego już szczura. Zbiory przyrodnicze pozwalają nam lepiej poznać świat zwierzęcy, jego różnorodność i gatunki zagrożone wyginięciem. Są cenną lekcją dla wszystkich odwiedzających zamek w Kwidzynie.